Dziś będzie wiejsko, sielsko, świątecznie i bardzo artystycznie. Dlaczego artystycznie? Ponieważ porzuciłam nasze ukochane deku na rzecz pędzli i farb. Dzisiaj kwiatki malujemy ręcznie. 2 jajka plastikowe 16 i 11 cm, ale jeżeli macie ochotę wykorzystać ten pomysł na przykład na pudełku, to oczywiście, że można. Zacznę od namalowania tła i przyda mi się do tego stary, wyskubany pędzel gąbkowy i oczywiście farby akrylowe. A tło ma być byle jakie i prawie niewidoczne. Chodzi o to, żeby namalować troszkę takich delikatnych, prawie białych plam i to naprawdę wystarczy. I jeżeli się za bardzo przyłożycie i te plamy będą zbyt artystyczne i za bardzo widoczne, to ostatecznie to nie będzie fajnie wyglądało, bo nie będzie widać kwiatków. Nie stawiajcie sobie tutaj poprzeczki zbyt wysoko, po prostu wystarczy delikatnie popaprać. Do malowania kwiatków przydadzą się cienkie pędzelki, patyczki higieniczne, no i oczywiście farby. I jedna farba absolutnie nie wystarczy, nawet jeżeli będzie idealna. A jak jest potrzeba, to fiolet można zrobić samodzielnie, wystarczy połączyć granatową i czerwoną. Biała się zawsze przydaje, a my zaczynamy od listków, czyli od zieleni. Co jest ważne w dzisiejszym malowaniu artystycznym? Ważne jest nie mieszanie farb do końca. Jeżeli pięknie, idealnie wymieszacie kolor, to wasz rysunek będzie wyglądał jak namalowany przez dziecko. A jeżeli na każdej łodyżce, listku czy kwiatku kolory będą się ze sobą łączyły i przenikały, no to będzie wyglądało bardzo fajnie. Ale niestety wiem po sobie, że mieszanie farb kusi. Więc jeżeli podobnie jak u mnie wyszło wam za bardzo jednorodnie, nie ma problemu. Można po prostu łodygi, listki czy kwiatki podrasować. Bierzemy drugą farbę, w tym wypadku tak jak u mnie białą albo ciemnozieloną i po prostu domalowujemy. Malowanie moich kwiatków ma 4 etapy. Teraz jesteśmy na pierwszym. Zielone kreski, które w tej chwili namalowałam, to wcale nie są kreski, to są artystyczne łodygi kwiatków. W drugim etapie, czyli teraz, domalowuję łodygi z listkami. Chciałam, żeby były fantazyjne i artystyczne. Dlatego nie biegną równolegle do łodyg kwiatkowych, tylko je jakoś tak właśnie fantazyjnie przecinają. Oczywiście gałązki z listkami także są wielokolorowe, podobnie jak łodyżki. Czyli maluję gałązkę, sprawdzam jak wyszła i jeżeli kolor jest za bardzo jednolity, dodaję troszkę jaśniejszych, czyli prawie białych oraz ciemniejszych refleksów. Etap drugi gotowy. Przechodzimy do malowania kolorowej części kwiatka. Obowiązuje tutaj dokładnie ta sama zasada, która obowiązywała przy malowaniu listków, czyli im mniej wymieszana farba, tym lepiej. I jeszcze jedno, na co chciałam wam zwrócić uwagę. Może tego podczas malowania nie widać, ale chciałam uzyskać delikatny światłocień. A prościej mówiąc, z jednej strony kwiatki są jaśniejsze, z drugiej i na dole ciemniejsze. Zobaczcie, zrobiłam stopklatkę. Z lewej strony kwiatek jest jaśniejszy, a z prawej i na dole ciemniejszy. I gdy przy pierwszym kwiatku wybierzecie, która strona jest jaśniejsza, a która ciemniejsza, to trzeba się tego już trzymać do końca i jak niepodległości, bo inaczej cała praca będzie wyglądała dziwnie. Jeżeli nasz kwiatek nachodzi na gałązkę z listkami, to nic nie szkodzi, należy ją zamalować, bo to daje efekt, jakby ta gałązka była za kwiatkiem. Skończony etap trzeci powinien prezentować się tak. Duże i małe jajeczko maluję w ten sam sposób. Czwarty etap i w czwartym etapie ponownie malujemy gałązki i świetnie nam idzie, bo już to umiemy robić. Te gałązki mają być uzupełnieniem, domknięciem kompozycji, mówiąc elegancko i artystycznie, albo mają być fajną zapchaj dziurą, mówiąc po naszemu. Zależnie od tego, jaka jest potrzeba, a może inaczej mówiąc, jaka jest dziura, gałązki przecinają kwiatki albo są do nich równoległe. Na początku namawiałam was, żeby za bardzo farby nie mieszać, ale ona się sama miesza, więc maluję na zielono, a później dorabiam takie delikatne, jasne i ciemne refleksy. Kwiatki gotowe, ale jeszcze je troszkę pochlapię, żeby nabrały mocniejszego charakteru vintage. Koszyczek z łby przemalowałam lazurem w kolorze orzechowym.
I po przemalowaniu okazało się, że koszyczek ma bardzo ciepły kolor, natomiast jajka są w chłodnej tonacji. Zupełnie mi to nie pasowało, więc pomyślałam, że dorobię troszeczkę delikatnego światłocienia, dokładnie tym samym, czym malowałam koszyczek, czyli lazurem orzechowym. Bardzo lubię lazur, bo to preparat wielozadaniowy, ma znakomitą pigmentację, więc jak widzicie bez problemu robię delikatne cieniowanie w pięknym, ciepłym brązie. A nawet, żeby kolor nie był za bardzo intensywny, troszkę go rozwadniam. Kwiatki są pocieniowane, całość pochlapałam lazurem, żeby mi wszystko super do siebie pasowało. No i tada! Pasuje do koszyczka. Moje jajka obecnie są całkowicie matowe, ale prawdziwe jajka mają taki charakterystyczny połysk. Nie wiem, czy kiedyś widzieliście prawdziwe strusie jajo. Ono się tak fajnie troszkę błyszczy, więc tym razem, żeby uzyskać połysk, zastosowałam lakier satynowy. Koszyczek postarzyłam białą farbą akrylową, a napis Home Sweet Home pomalowałam na biało. A teraz to wszystko trzeba skleić razem, żeby się świetnie trzymało. Oczywiście przyklejenie napisu czy koronki to żaden problem, ale jak zrobić, żeby jajka się trzymały? Powiem Wam, że długo szukałam optymalnego rozwiązania. I tym razem użyłam środka z ręcznika papierowego. Nie tłumaczę, jak to wszystko skleiłam, bo myślę, że dobrze widać, ale mogę polecić. Jajka trzymają się znakomicie. Jeszcze troszkę sznurka i jeszcze taka ozdoba z masy super lekkiej i moja praca jest gotowa. Czy jestem w stanie kogoś namówić na artystycznie ręcznie malowane kwiatki? Napiszcie w komentarzu. Nigdy w życiu? Może się zdecyduję albo na pewno spróbuję. Strasznie bym chciała, żeby ktoś z Was spróbował. A bez względu na to, jak i co wyjdzie, wrzucił na naszą cudowną grupę na Facebooku, która nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Bardzo krótka lista produktów, których używałam w tym filmie, znajduje się w opisie wideo. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia i trzymam kciuki za Wasze ręcznie malowane kwiatki.